dobry Państwu. Znajduję się na wyspie Ameland. Ostatnia moja krajoznawcza wycieczka podczas tego urlopu. Ameland, jak wiemy z geografii, jest częścią wysp zachodniofryzyjskich. Są to takie charakterystyczne wyspy, one są takie długie i wąskie, czyli Ameland akurat ma 16 km długości i kilka, dosłownie już nie pamiętam, 5 czy 8 km szerokości. Na Ameland znajdują się 4 wsie. Ja osobiście znajduję się nieopodal miejscowości Nes. Oprócz tego Nes, w którym to jest przystań promu, którym przypłynąłem. Oprócz tego jest miejscowość Balum, to jest najmniejsza. Tam chyba 300 osób tylko mieszka, a oprócz tego tam 50 rolników dookoła. I Balum jest jeszcze znane z tego, że tam jest siedziba rad gminy Ameland. Jest też Holum, największe miasto, najbardziej turystyczne. Chociaż Nes jest też chyba bardziej turystyczne, jest drugie co do wielkości. Jest też Buren we wschodniej części, tam jest podobno plaża. I jeszcze ciekawostki historyczne o Nes, ale to może w następnym ujęciu już, żeby nudno nie było, nie? No i proszę Państwa, wjeżdżam do Nes. Tutaj w takie trochę mniej uczęszczane obszary Nes przybyłem i taką refleksję tutaj często mam, jak jestem, bo zauważcie na datę na tym domu, 1688, i on sobie stoi od tego czasu. U nas w Polsce w międzyczasie co było? O, zabory. Sam dom zbudowany 5 lat po odsieczy wiedeńskiej, co nie? Zabory, jedna wojna, druga, a tutaj to wygląda wszystko, co teraz widzimy prawdopodobnie, tak samo wyglądało w XVII wieku mniej więcej. No, ten dom to już taki nowy, prawie przed 100. rocznicą potopu szwedzkiego. Tamten dokładnie, z którego roku nie wiemy, no ale wiek również XVIII. I mieszkają w tych domach ludzie, o to mi chodzi, pokazując je. Domków z podobnymi datami jest tutaj pełno, to nie jest nic jakby niespotykanego, jadąc ulicami Nes. Pojeździmy sobie troszkę jeszcze chwilę. Kolejny 1659, 1747. Bardzo ładnie. Właśnie chciałem obrazować fakt, że tutaj po prostu charakter tej wsi jest niezmieniony od 300-400 lat. Ale tak jeszcze właśnie sobie przypomniałem, a propos tego, że tutaj nie było wojen, to nie jest tak do końca, bo na przykład podczas okupacji hitlerowskiej stacjonował tutaj jakiś tam garnizon niemiaszków i co ciekawe, ze względu na to, że ta wyspa nie stanowiła jakiegoś strategicznego punktu dla aliantów, nikt tutaj nie przybył i oni w ogóle tutaj siedzieli aż chyba do czerwca czy lipca 1945, także dużo później niż wojna oficjalnie się zakończyła. A tutaj jest jakiś kościół. No to przy okazji sobie zerkniemy, co to za kościół, nie? Aha, mimo że to jest, tam miałem napisane w źródłach, że Nes jest w katolickiej części, to jest kościół reformowany. No ale XIX wiek, więc może dlatego tak. No jesteśmy już w samym centrum, także mała przejażdżka ulicami Nes i zgodnie z obietnicą pogadanka historyczna. W 1424 Amelandia ogłosiła niezależność że jest niezależnym lordostwem od Niderlandów i mimo, że sytuacja ta była kontestowana przez Niderlandy, to status quo trwało do 1708, aż kiedy to
wymarli. Wymarła ta rodzina lordów z Amelandii. Ale dopiero w konstytucji z 1813, dopiero wtedy oficjalnie jest zapisane, że Amelandia jest częścią Niderlandów. Także dość niezależny duch na tej wyspie panuje. I Ness znajduje się w części katolickiej, na wschodnia część, a zachodnia jest protestancka. Podobno jakieś tarcia bywały na owej wyspie. Także to tyle historii. Nacieszmy się widokiem wsi Ness, bo cały czas przypominam, jesteśmy na wsi. Dobra, to ujęcie skończę. O, tutaj sobie jadłem rybkę ostatnio. Powiem wam, że była dość średnia. Nie była zła, ale była średnia. Jest taki przybytek, zresztą bardzo dużo jest takich właśnie miejsc, a la smażalnia, ale jest tutaj naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy. Akurat jestem na Ameland i tutaj, z tego co wiem, na Morzu Watowym poławia się małże. No i tyle. A tego łososia to bym w całości pożarł. Piękny jest po prostu. Mówię, takie w formie takiego fast fooda jest. Ja czekam teraz na, nie? Taki jak McDonald's, tylko że z rybami. Ja czekam na swoją kolej teraz. Dostanę menu. Zresztą to, co na zdjęciu jest nawet tam. Może fajowo. A tutaj miejscowość Buren. Przejadę się przez nią, potem polecę na wyspę. Zobaczyć, no może plażę Wydmy, bo z Wydmy jest też Amelandia znana. Wyjechałem już z Buren, no i są lamy, a z tyłu to, co słyszycie, te dźwięki, to kolonia niemieckich dzieci. O, idą chyba na plażę, bo tu jest wejście na plażę, tak przypuszczam. A tutaj kolonia małych Niemców. No i to już nie jest Morze Watowe, tylko Morze Północne i plaża w Buren. A ja zaraz będę jechał przez Wydmy sobie. No i właśnie tędy wchodziłem na tą plażę, a tutaj są początek Wydmy. One są trochę inne niż te w Skuwińskim Parku, co nie? Bardziej zarośnięte, ale też fajne. Także zaraz będę wjeżdżał w nie. Także zobaczcie, jestem w Holandii, a nie jest płasko, co nie? Właśnie podjeżdżam pod górkę. Nie mam przerzutek, no bo po co w Holandii przerzutki komu, co nie? Jak jest ciągle płasko. A tutaj niespodzianka, także takie to są te Wydmy. Podobno w innej części wyspy mają być jeszcze wyższe. Ja jestem, jak przypominam, na ten moment we wschodniej części. Ale jedziemy. Teraz wracam w stronę Ness. Tylko oczywiście no, trzeba inną drogą, no bo jak to tak. Pagórkowata Holandia, wydmowa. No i tak jak wspominałem, troszkę to się różni od Słowińskiego Parku, co nie? Bo tam jest taka piaszczysta pustynia, a tutaj jest ta wydmowa taka roślinność i to tutaj też jest jakiś tam rezerwat, nie? Ale tu ładnie. Już miałem przestać kręcić, ale nie przestanę na razie. A tu wyłoniły się budowy. I co to jest? Tego dokładnie
No i co? Warto było, nie? Poczekać. Dobry widok. Jakby hobbity tu mieszkały, czy co? Aż się zatrzymałem, żeby siebie tutaj uwiecznić. A nie chce mi się tego selfie sticka wyciągać. No bo to jest po prostu tak piękne, to co widzimy, że trzeba, no po prostu. Także to jest widok na Ness z Wydm, z których przyjechałem z miejscowości Buren. Także taki mały hobbiton, nie? Jakby chyba można by trochę uznać. Takie wrażenie odnoszę. Aż się tutaj kliknę, zdjęcie. Dobra, mam. Chciałem się przyznać do błędu, który prawdopodobnie popełniłem w poprzednich ujęciach, że powiedziałem, że ten hobbiton to Ness, ale nie. To było jednak jeszcze Buren. Wydawało mi się, że już przejechałem odległość potrzebną, ale jednak nie. No, także moja kulpa. No, dalej trafiłem na taki oto ładny wiatrak. Nazywa się on Phoenix. Nie wiem dokładnie z którego jest roku, ale jest stary, bardzo stary. No i już wszystko wiem. Wiatrak powstał w 1880 roku. Na miejsce starszego, który to spłonął, ale nie było na tabliczce informacji, kiedy starszy powstał. Amelandzkie bezdroża. Teren widzimy, jak widzimy, jest troszeczkę bardziej pofałdowany niż to zwykle w Holandii bywa. Jestem między Ness a Balum. Balum, czyli tą najmniejszą wsią. Nadal w trasie między Ness a Bulen. I to jest chyba jedno z tych takich gospodarstw, które oddzielnie poza wsią są, jak tam wspominałem wcześniej. Domek też widać raczej starawy. No i tu Amelandia. Zupełnie te tereny do tego gościa należą, nie? Sobie je, znaczy nie tyle uprawia, co owce wypasa. Czy wypasuje. Pasie. Dojechałem do Balum i tu jest taka ciekawa rzecz. Taka brama do wsi. Nie? Takie jakby to się mogło otwierać i zamykać i za bramę służyć. Ciekawe, czy to używano kiedyś. Że jestem w miejscowości Bulen już. Przysiadłem sobie na taki mały odpoczynek. No i po prostu zaraz będę ruszał do Holum, aby zobaczyć latarnię morską. Bo tam jest latarnia morska na samym zachodzie wyspy Ameland. Tutaj mamy wieżę w Buren z XVIII wieku, która powstała na miejsce drewnianej, którą rozebrano, i w wieży tej znajduje się dzwon, który tam ostrzega przed niebezpieczeństwami i odmierza czas. Dzwon niestety oryginalny został skradziony w czasie wojny przez Niemców, obecny jest z 1949. No i taki rzut jeszcze oka na Bulen i lecę dalej do tej latarni morskiej. A taka jeszcze ładna studnia obok tej wieży, ale nie działa. A chciałem sobie butelkę napełnić wodą. Generalnie to jest wioska, która liczy 300 osób, co nie? No i zostawiamy Balum z tyłu. Chciałem drogowskaz nakręcić, ale HD się zepsuło. W każdym razie jedziemy w stronę Holum. Tam na horyzoncie taki punkcik jest. To jest właśnie ta latarnia morska, do której jadę. 4 km dzieli mnie od niej. Ojej, jakie ładne kwiatki, prawda? Ciągle na trasie. No i dojechałem do latarni.
Tak też ona wygląda. Latarnia morska koło Holum. Podejdę bliżej, coś poczytam, coś przekażę. Nadal wydmy. Spóźniłem się 3 minuty, bo latarnia jest otwarta do 17 i jeszcze ten skandaliczny zakaz wjazdu rowerów. To ja idę. Taki widok na latarnię morską. Przysiadłem sobie na chwilę. A że akurat przechodzą konie, no to stwierdziłem, włączę kamerę. Holum jako takie mnie nie zaciekawiło, takie większe NES, no ale podzielę się z Wami typowo holenderskim widokiem za miastem i potem już będę leciał z powrotem w stronę NES, czyli na wschód wyspy. O, latarnia, bardzo proszę. Czyli będę leciał na wschód wyspy, no żeby już sobie wrócić, nie? Szkoda, że trochę pod słońce, no ale nawet w Polsce chyba rzadko się widzi taki obrazek, że koniem jest coś robione, nie? A to nadal pod tym wiatrakiem. Wróciłem już z przejażdżki po wyspie i tak sobie po zjedzeniu takiej kolacji złożonej z łososia i krewetek, które nie były dobre, po prostu sobie jeszcze pospaceruję po NES i zobaczymy, może będzie coś ciekawego, a jak nie, to do widzenia.